Teraz o podróży do Petersburga. W kilka dni potem wyruszyliśmy do Petersburga. Wobec nielicznych i źle połączonych linii kolejowych mój mąż kupił używany, otwarty powóz. Wynajęliśmy konie pocztowe i tak udaliśmy się w podróż. Zabraliśmy ze sobą lokaja, Polaka, który okazał się świetnym nabytkiem. Nie mogę twierdzić, by podróż ta była wygodną. W kilku miejscach zatrzymywaliśmy się, by zmieniać konie. Jedzenie nie było dobre. Razowy chleb mi nie smakował. Był ordynarny i niestrawny. Było tak na małych wiejskich stacjach, w pobliżu miast. Jednak rzecz się miała lepiej i zdobywaliśmy nawet bułki. Nareszcie przybyliśmy do miejsca, skąd już były pociągi do Petersburga. Pomijam milczenie resztę podróży. Pamiętam tylko doznaną radość na widok wygodnych łóżek po szeregu dni spędzonych w trzęsącym powozie o wątpliwej wartości sprężynach. Zatrzymaliśmy się na kilka dni w hotelu, aż znaleźliśmy ładnie umeblowane mieszkanie i tam się urządziliśmy. Po jakimś czasie zaznajomiliśmy się z Leszetyckim i żoną jego Anną, która stała się jedną z moich najdroższych przyjaciółek. Temu pobytowi na początku w Petersburgu towarzyszyły niepokoje związane z sytuacją polityczną i tak oto oczami Izabeli to wyglądało. W początkach naszego pobytu w Petersburgu były niepokoje w handlowych dzielnicach. Rozpowszechniło się podpalanie powodujące wiele strat, jak również niewygód dla publiczności, gdyż przechodni byli pilnowani i zatrzymywani, a wchodzący i wychodzący z różnych instytucji byli wypytywani. Myśmy z mężem przeżyli straszną chwilę, będąc naocznymi świadkami zatrzymania człowieka złapanego na gorącym uczynku podpalania sklepu. Tłum go chwycił i wrzucił w płomienie. Potem nastąpiło uspokojenie i życie wróciło do normalnego biegu. W towarzystwie nie mówiono o polityce, a jeżeli, to zaledwie szeptem, gdyż nigdy nie było wiadomo, czy nie podsłuchuje ktoś z tajnej policji. Towarzystwo w Petersburgu było znakomite. Temu towarzystwu, w którym obracała się Izabela z Henrykiem, bardzo dobrze się powodziło, a szczególnie kiedy przyjaciele Henryka dodatkowo jeszcze brali ślub i przybywały ich żony do tego zacnego towarzystwa. W rok po przybyciu naszym do Petersburga Rubinstein się ożenił. Dawidow poszedł w jego ślady, dzięki czemu nasze artystyczne kółeczko szczęśliwie się powiększyło. Zbieraliśmy się co tydzień po kolei w naszych domach. Najsympatyczniej zaś było w domu staruszki, matki Rubinsteina i jej córki Zofii. Przyjazd Mikołaja Rubinsteina z Moskwy, gdzie zajmował takież stanowisko jak Antoni w Petersburgu, był sygnałem do licznych zabaw i rozrywek. Rozpoczynaliśmy muzyką, kończyliśmy najróżnorodniejszymi zabawami, tańcami i grami towarzyskimi. Czasem wybieraliśmy się na trojkach na Ostrowa, przejeżdżając przez zamarzniętą Newę. Przeglądaliśmy się łyżwiarzom, jedliśmy kolację i wracaliśmy do domu między 3 i 4 rano. I jeszcze pewna sytuacja londyńska. Któregoś wieczoru w Londynie byliśmy zaproszeni do moich znajomych. Było to wielkie zebranie, deklamacje, sztuki magiczne, etc. Zauważyłam, że mąż mój ma wygląd znudzony, gdyż nie znał jeszcze języka angielskiego, więc szepnęłam mu: chodźmy do domu. I zbliżyliśmy się do pani domu, która mówi: cóż, tak wcześnie, czy pan nie wziął ze sobą skrzypiec? Nie, proszę pani. Skrzypce moje otrzymują zawsze oddzielne zaproszenie. A teraz o pobycie w Brukseli. Wkrótce po naszym przyjeździe do Brukseli, gdzie mężowi memu zaproponowano stanowisko profesora skrzypiec w konserwatorium, weszliśmy w kontakt z wieloma interesującymi i czarującymi ludźmi.
Mieliśmy obszerne stosunki, a wobec większej łatwości podróżowania niż było to w Rosji, mogliśmy podtrzymywać kontakt z wieloma znakomitościami. W tym okresie Henryk zdecydował się na tournée artystyczne do Niemiec, Rosji i Polski. Zdrowie mu wówczas już nie dopisywało. W trakcie koncertu w Berlinie dostał ataku sercowego i musiał zejść z estrady. Joachim, który był na koncercie, wpadł wówczas do pokoju artystów, wołając: „Panie Wieniawski, co mogę dla pana zrobić?” Na co Henryk, podając mu skrzypce, poprosił, by grał za niego, co też Joachim bardzo uprzejmie wykonał. Henryk Wieniawski nie spełnił do końca warunku postawionego przez ojca Izabeli. Pozostał typem artysty wędrowca. Jego pasją były nieustanne podróże koncertowe. Żona Izabela towarzyszyła mu w niektórych tych podróżach, wtedy gdy dzieci mogła pozostawić u rodziców Henryka w Lublinie. Ciężar prowadzenia domu jednak, wychowania potomstwa spoczywał na barkach Izabeli. Bowiem Henryk i Izabela doczekali się 8 dzieci. Pierworodny syn, imiennik ojca, przyszedł na świat już w 1861 roku. Zmarł jednak 1,5 roku później. Drugi syn, Juliusz Józef, urodził się w 1863 roku i przeżył do lat 20. XX wieku. Pierwsza córka, Izabela Helena, urodziła się w 1865 i dożyła do roku 1942. W styczniu 1870 roku rodzina powiększyła się o kolejną córkę, Ewelinę. Ewelina zmarła niestety rok później, w 1871. Tego też roku na świat przyszły bliźnięta, które niestety krótko po urodzeniu zmarły. Henryka Klaudyna to kolejna córka urodzona w roku 1878, a zatem na 2 lata przed śmiercią Henryka, i to ona dożyła najbardziej sędziwego wieku, bowiem zmarła w wieku 84 lat, czyli w 1962 roku. I najmłodsza, ostatnia, Regina, Irena Regina, która urodziła się w kilka miesięcy przed śmiercią ojca w 1879. Zmarła w roku 32. Tylko 3 córki, Izabela, Henryka i Irena, założyły własne rodziny, a potomkowie żyją na świecie, w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie. Muzyczną schedę po ojcu właściwie odziedziczyła tylko Irena, najmłodsza córka, i pod pseudonimem Poldowski komponowała utwory na fortepian, skrzypce i fortepian, a przede wszystkim przepiękne pieśni. Najprawdopodobniej obecnie żyje już tylko jedyna potomkini Henryka i Izabeli, wnuczka ich trzeciej córki, Henryki Klaudyny, Sara, urodzona w roku 1935. Henryk ukochał Izabelę bardziej aniżeli najpiękniejsze skrzypce Stradivariusa czy Guarneriego. Ale może warto przyjrzeć się w kolejnej naszej opowieści jednak też tym skrzypcom, które towarzyszyły Henrykowi przez całe życie, bowiem wirtuoz skrzypiec musiał mieć znakomite skrzypce. Jakie? Jakich budowniczych? Skąd je pozyskiwał? Myślę, że to będzie bardzo interesująca opowieść.